Cześć, z tej strony Valencianistas z AppGalery, z Państwa 106 i Sojuszu Art of Death. Dzisiejszy krótki film będzie omawiał sprawę talentów w Reservoir Raid. Jest to drugi odcinek z serii talentów w kanionie rezerwuaru. Dziś będziemy omawiać talenty dla wypełniaczy szturmów, więc całkowicie poświęcimy się talentom niebieskim, zwanym kooperacją. Jak bardzo ważne są to talenty, przekonamy się już wkrótce. Dlatego jeżeli zostałeś wybrany do drużyny jako wypełniacz szturmów, czy inaczej mówiąc mięso armatnie, to uwierz mi, nie ma w tym nic obraźliwego. Mało tego, masz ogromny wpływ na to, jak potoczy się walka. Czy twój sojusz będzie w stanie zdobyć więcej punktów w budynkach? I czy twój lider rajdów będzie w stanie wygrać rajd? Lub przeciwnie, zaliczyć udaną obronę budynków. Tak jak w poprzednim odcinku mówiłem, liczba punktów umiejętności do rozdysponowania jest stała i niezmienna i wynosi 16 punktów. Niezależnie czy jesteś graczem pay to win czy free to play, nie ma takiej opcji, by któryś z graczy miał więcej punktów w dystrybucji talentów. Pierwsza umiejętność musi zostać zrobiona na maksa, czyli 2 punkty, ale już od razu zaczynamy z wysokiej nuty. Mamy 0,5% wskaźnika mnożnika ataku rajdu lub garnizonu stacjonującego w budynku. Niewiele? Nic bardziej mylnego. Ta umiejętność stakuje się, czyli dodaje do 6 razy. Czyli 6 graczy dodaje swoje 0,5% i ta końcowa cyfra jest mnożnikiem procentowym ataku. Dla przykładu, jeżeli atak całego rajdu to 100 000 jednostek, to wypełniając ten skill na 2 punkty, nasz atak rośnie o 3000. To już nie jest mało. Drugą umiejętność powinni wypełniać wyłącznie gracze z małą ilością żołnierzy. Obniża liczbę rannych żołnierzy w czasie obrony naszej osady. Jeżeli jesteś przyzwoitym fillerem i trzymasz bohaterów Limitless zawsze na murach, a dołączasz do rajdów od 3 do 6 marszu względem siły, nie musisz wypełniać tej umiejętności. Kolejna umiejętność, skoncentrowana obrona, jest znów umiejętnością typu must have, ze względu, że działa dokładnie tak samo jak pierwsza umiejętność, tylko skupia się na obronie. Dlatego jest też bardzo ważnym talentem i powinna zostać wymaksowana. Czwartą umiejętnością jest zdolność do szybszego marszu wojsk dołączających do rajdów. Świetna, naprawdę świetna sprawa w przypadku, kiedy wasza strategia zawiera wariant dużego rozproszenia. Zaoszczędzisz masę przyspieszeń marszu, aby dołączyć do rajdów drużyn umieszczonych nawet z daleka od siebie. Piąty talent jest kolejnym z typu must have, ponieważ zwiększa aż o 12% zarówno zabójczość żołnierzy oraz ich zdrowie. Działa zarówno kiedy jesteś stroną atakującą, jak i kiedy stacjonujesz żołnierzy w garnizonie w budynkach wodnych. Ten skill również stakuje się aż 6 razy. Więc zakładając, że wszyscy wypełniacze rajdów będą mieli tę umiejętność na 2 punkty, to wzrost siły zdrowia i zabójczości może podnieść waszemu liderowi rajdu aż o 72%. To są ogromne liczby w zestawieniu rajdowym. Kolejne 2 umiejętności są dedykowane graczom, którzy mają małą liczbę żołnierzy w osadzie lub bardzo często wychodzą pierwszymi 2 marszami do walki. Przetrwanie ocalonego zwiększa obronę i atak twojej osady o 300%, a zdrowie i zabójczość oddziałów broniących twojej osady o 120%. Nie trzeba być specem od gry, żeby stwierdzić, że są to ogromne kosmiczne liczby i duże ułatwienie przed atakami innych graczy na twoją osadę. Ostatnią umiejętność, o której dzisiaj powiem, to wzmocnienie murów. Czy się przydaje? Śmiem wątpić. Talent ten zwiększa o 20% czas, w którym twoja osada będzie płonąć, więc trochę dłużej pograsz przed automatycznym przeniesieniem do strefy bezpieczeństwa. Ale z racji tego, że po przeniesieniu do tzw. safe zone możesz w zasadzie od razu przenieść się z powrotem na pole bitwy, to uważam wydawanie punktów na tę umiejętność za bezsensowną. Podsumowując talenty dla joinera, wystarczy ci tylko 10 punktów, żeby rozpracować talenty dla wypełniacza szturmów, aby maksymalnie pomóc twojemu sojuszowi oraz sobie samemu, a reszta? Polecam żółtą ścieżkę. 6 punktów do rozdysponowania wedle twojej woli. Polecam moje inne wideo dotyczące właśnie ścieżki wzrostu. Do usłyszenia i cześć!